Zastanawiam się, skąd się bierze w przyrodzie, przepraszam za wyraz, takie kurestwo. Cześć, witam Was. Moi drodzy, co prawda miałem dzisiaj materiału nie robić, ale jak to zobaczyłem, powiedziałem, że nie, no muszę się z Wami podzielić, bo się uduszę. I od razu mnie naszła taka myśl, i powiem Wam szczerze, się zacząłem zastanawiać, czy ta cała wierchuszka PiS ma swoich wyborców za kompletnych idiotów, czy po prostu najzwyczajniej w świecie ich nie szanuje. Wyobraźcie sobie, że Becia Oborowa z Mariuszkiem przytaszczyli lodówkę na scenę i gdy ją otworzyli, wyjrzał z niej Donek Tusk. Tak, no bo któż by inny. Też nie wiem, być może wy wiecie, powiedzcie mi, czy każdy pisowiec jest aż tak tępy, że trzyma zdjęcie Tuska w lodówce, lub po prostu czy jest tak psychicznie chory. No, ale hasło przewodnie, moi drodzy, lodówka prawdy i Tusko-drożyzna, czyli wystąpienie kabaret PiS w roli głównej. Powiem Wam tak, oni troszeczkę tą, nazwijmy to umownie, konferencję źle zaczęli. Zły zrobili wstęp. Dlaczego? Ja bym to zrobił troszeczkę inaczej. Na przykład Becia mówi do Mariuszka: wiesz, po co jest ta lodówka? Mariuszek: no właśnie po co? A Becia do Mariuszka: otóż to. Nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że się ktoś zapyta. My tą lodówką otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze, przez nas wyprodukowane i to nie jest nasze ostatnie słowo. No i powiedzcie, czy taki początek nie byłby lepszy niż od razu taki, nie wiem, wściekły atak niepotrzebny, oczernianie. No, mogli zrobić jakiś piękny wstęp. No ale przejdźmy do konkretów. Powiem Wam tak, moi drodzy. Jeśli miałbym opisać to sensacyjne wydarzenie polityczne w Polsce, no oczywiście za pomocą kuchennych urządzeń, to konferencja Prawa i Sprawiedliwości z lodówką w roli głównej powinna stać się nowym symbolem absurdów polskiego życia publicznego. Tak, moi drodzy, mówimy tutaj o lodówce. Chłodziarka oblepiona symbolami Koalicji Obywatelskiej. Miała stać się dowodem na istnienie złowieszczej Tusko-drożyzny. W środku znajdowały się, wyobraźcie sobie, produkty z rzekomo przerażającymi wzrostami cen. No, prawda, że to już buduje takie napięcie, no niemalże jak w horrorze Hitchcocka. Zobaczmy, cóż jest w środku. Ogórek kiszony jest najdroższy na świecie. No ale moi drodzy, jednak nie zawartość lodówki, ale cały ten, nazwijmy to, żenujący spektakl budził najwięcej pytań. Tusk winny, taki napis mógłby dobić wiszący nad lodówką baner, gdyby Kaczyński i ta cała żałosna spółka nie uznali, że przesuwają się już w stronę absurdu, nawet i bez tego. Władze partii zaserwowały mediom przedstawienie, którego nie powstydziłby się nawet Monty Python, a może nawet i ucho prezesa. I nie wiem, czy to widzieliście, ale powiem Wam, że no, było tam wszystko. Groźnie brzmiące liczby Beci Oborowej,
zatroskane, teatralne gesty Mariuszka Błaszczaka. No powiem wam, że brakowało jedynie akompaniamentu muzycznego, podkładu muzycznego z filmu na przykład Rękopis znaleziony w Saragoście. No tego tylko brakowało. Jak pamiętacie, kiedyś było 500+, teraz mamy lodówkę plus. No, ale powiem wam tak, ten symboliczny sprzęt AGD na konferencji prasowej, czy też, nie wiem, przedstawieniu pisowskich klaunów, nie służył jedynie do przechowywania chłodnych danych, lecz miał zamrozić tak naprawdę wszelką logikę. W środku. Ta niespodzianka, te niespodzianki, o których powie pani premier Beata Szydło. Szanowni Państwo, można powiedzieć, że to jest przeciętna lodówka przeciętnego Polaka, przeciętnej polskiej rodziny. Tutaj są produkty, które na co dzień są używane i właściwie trudno sobie wyobrazić życie rodziny bez tych produktów. Otworzymy może szerzej, żeby było wszystko widać. No i zobacz, Mariusz, jak ta niespodzianka wygląda. Wzrosty cen wszystkich tych podstawowych produktów. Proszę bardzo. Jajka, masło, mamy tutaj filety drobiowe, pomidory, mleko i żółty ser. Moi drodzy, ta cała prezentacja drożyzny stała się tak naprawdę groteskowym manifestem walki z niewidzialnym wrogiem, czyli Donaldem Tuskiem, który, jak sugerowano, niemal osobiście wywołał inflację, podniósł ceny masła i popsuł pogodę w lipcu. Becia Oborowa-Szydło, z powagą godną osoby odkrywającej nowe prawa fizyki, ogłosiła, że coraz więcej Polaków coraz rzadziej się uśmiecha. No zapisu uśmiechali się od ucha do ucha. O ile sam fakt nie budzi wątpliwości, no kto by się śmiał patrząc na takie konferencje? No powiem wam, że to było, przypisanie wszystko Tuskowi było co najmniej, śmiałe. Błaszczak dodał do tego receptę tarcze antyinflacyjne na wzór z lat 2022-2023. No bo w końcu, bo jeśli coś się nie udało za pierwszym razem, no to trzeba to powtórzyć, prawda? No logiczne, chyba nie? No rzecz jasna, moi drodzy, nie zabrakło również wątku finansowego, bo jakżeby inaczej. Sam Jarosław, zawsze dziewica, zbawiciel Jarosław Kaczyński znowu przypomniał, że PiS zostało okradzione. Oczywiście nie przez żadnego z ministrów, ale przez prawo, które jego zdaniem przestało obowiązywać. A skoro prawo nie działa, to i finanse partii mogą funkcjonować na zasadzie zupełnie nierentownych. Taka logika Jarka, w ogóle słowa samego nadprezesa o konieczności wsparcia finansowego przypomniały takie świąteczne apele o jałmużnę dla tych, którzy naprawdę cierpią. No ale tutaj chodziło o coś znacznie poważniejszego. O przetrwanie partii, która w swej skromności uratowała Polskę od samej siebie. Powiem wam, nie ma przecież w Polsce nic ważniejszego niż wspieranie Jarosława, partii jego. Co ja wam będę tłumaczył? Doskonale o tym przecież wiecie. Na tej całej konferencji, czy tym wystąpieniu rozrywkowym, Jaruś odleciał w kosmos, ale to wiecie, że Jarek lubi odlatywać. Jak powiedział, masło jest już powyżej 10 zł, a podobno można znaleźć kostki niby lepszego masła, którego cena zbliża się do, uwaga, 20 zł. Nie wiem, czy widzieliście takie masło, ale Jarosław tak alarmuje. To jest wybitny, nie zapomnijcie, że Jarek jest wybitnym ekspertem od zakupów. Być może Jarek o tym nie wie, może mu o tym nie powiedzieli, ale na przykład w Lidlu czy
W Biedronce masło kosztuje 4,90, znaczy w Lidlu 4,90, w Biedronce 4,99 przy promocjach. Także no, nie warto przepłacać, no ale kto by się tam takimi drobnymi szczegółami przejmował, prawda? Nie mrawy! Dawaj te pół litra z lodówki. Jeszcze się nie zamroziła. Taką wypijam. Dawaj, mówię. Nie lubię ciepłej wódki. To kup sobie zamrażarkę, to będziesz pił zmrożoną, frajerze. Ale powiem wam tak, ten cały lodówkowy spektakl to tylko wierzchołek góry lodowej, tej całej pieprzonej hipokryzji pisowców. Oskarżenia rzucane w stronę Tuska były no, tak niedorzeczne, że trudno było zachować powagę. Inflacja, drożyzna, dziura budżetowa, to wszystko, co PiS z łatwością wywołało przez lata swoich rządów, nagle stało się winą ich największego przeciwnika politycznego. Powiem wam tak, przecież tutaj chyba nikt z was nie ma wątpliwości, że żadna partia nie jest tak idealna jak partia PiS. No to w ogóle nie podlega dyskusji. Podsumowując, moi drodzy, lodówka mogła być pełna, ale wśród polityków PiS, którzy ją pokazywali, po prostu pustka intelektualna była porażająca. Może czas na zakup nowych mózgów, ale z tym też będzie problem, bo są droższe niż myślą i w tych pustych łbach pewnie i tak by się nie przyjęły. Pisowcy, robiąc tą żałosną szopkę z tą lodówką, zapomnieli dodać, że przez ostatnie 3 lata ich właśnie rządów inflacja dramatycznie wzrosła. W 2021 roku wzrosła do 5,1, w 2022 osiągnęła rekordowe 14,4, w 2023 11,4, w 2024 roku przewiduje się, że inflacja w nowym roku będzie w okolicy 4%. Optymalny poziom inflacji to 2-2,5%. I moi drodzy, nie pozwólcie powiatowej Szydło robić z siebie po prostu idiotów. To jest apel do zwolenników PiS. PiS wykorzystuje niewiedzę i tanie chwyty PR-owe typu lodówka. I to nie kto inny, a pisowcy są odpowiedzialni za koszmarny wzrost cen, który odczuwamy już od wielu lat. Nie teraz, od roku. No ale jak wiecie, pisowcy, to jest epidemia wśród pisowców, oni taką mają zbiorową epidemię, nazywa się amnezja, to co działo się za rządów PiS, ale to jest nieuleczalne i tutaj naprawdę nie ma możliwości wyleczenia tej choroby. Na szczęście ta przypadłość tylko i wyłącznie występuje u zwolenników PiS. I takim ludziom można tłumaczyć, dawać przykłady, zestawienia, co tylko chcecie. Nie zadziała nic. Tacy ludzie mają tak wyprane mózgi, są tak zaślepieni, że tak jak macie prosty przykład, jak Morawiecki sobie kupił obligacje, napędził inflację, mówił, że to Putin w reklamówce przywiózł inflację, rozpruł reklamówkę, wrzucił do Polski i powstała putinflacja. I oni oczywiście w to wszystko wierzyli, bo to Putin zrobił. Tak jak nawet słyszałem, że była drożyzna i inflacja, to mówią pisowcy, bo była wojna na Ukrainie. Kuźwa, ja się pytam, a teraz nie ma wojny na Ukrainie? Dalej jest, nie? Ale nie, wtedy to Putin zrobił inflację i dlatego to było tak drogie, razem z Tuskiem i Merkel i von der Leyen, co tylko chcecie, Pisowiec to jest niereformowalne stworzenie, niewyleczalne, ale lećmy dalej. Ale moi drodzy, wyobraźcie sobie, jaka atmosfera musi panować na Nowogrodzkiej, skoro Kaczyński do kłamstw reanimował Becię Oborową Szydło. Nie dajcie się zwieść tym obrazkom tej fałszywej pisowskiej narracji.
Wtedy, kiedy rządziło PiS, inflacja skumulowana sięgała grubo ponad 40%. Mówię o skumulowanej inflacji. Dzisiaj nie przekracza 5%. Mamy na chwilę obecną najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Wzrost PKB po trzecim kwartale 24 roku o 2,7%. Rok do roku od 2023 roku oraz wzrost płacy minimalnej. Masło za rządów PiS kosztowało blisko 12 zł za kostkę, ale oczywiście pisowcy o tym nie pamiętają, nie chcą pamiętać, bo i po co. To jest niewygodne, o takich rzeczach się nie pamięta. Otwierając tą lodówkę, Becia Oborowa-Szydło zapomniała dodać, że dzisiaj w każdym tygodniu można kupić w promocji, na przykład w Biedronce czy w Lidlu, masło za 4,99, nie za 12 zł, jak za ich rządów z ich śmiesznymi tarczami. Paliwo za rządów PiS sięgało, czy nawet przekraczało 8 zł za litr. Obecnie w zależności od stacji kosztuje od 5,66 do 6,29 za litr. Chyba jest znacząca różnica. Powiedzcie sami, jak bardzo PiS, Kaczyński nie szanuje swoich wyborców, wciskając im ten kit i prezentując lodówkę z jakimiś z dupy wyjętymi cenami. A ludzie bezrefleksyjnie to wszystko łykają. To, co pozornie, teoretycznie uderza w rząd Tuska. Co by Kaczyński czy ta cała wierchuszka nie powiedziała, wierny elektorat PiS to wszystko łyknie i będzie powielał, oczywiście jeszcze dodawał. Ale nie stać ich na to lub nie potrafią sprawdzić, porównać, przeanalizować. To już dla nich jest zbyt skomplikowane, to już dla nich jest zbyt wielki wyczyn. I powiem tak, wiem, że znakomita większość myślących Polaków nie daje się tej fałszywej narracji manipulantów z PiS. Po prostu tacy ludzie pozwalają, aby ten pozer z Nowogrodzkiej płonął z większą mocą. Po prostu on się wypali sam. Bo to, co już odstawiają, to są po prostu akt desperacji, bo inaczej tego nazwać nie można. Ma jeszcze tą grupkę fanatyków, którzy łykną wszystko bez popitki jak młode pelikany. Panie prezesie, bo pan, odpowiadając na pytanie o subwencje łamane przez dotacje, zaapelował o wpłacanie na partię po raz kolejny. Chciałem zapytać, czy gdyby się wydarzyło jednak tak, że subwencja dla państwa zostałaby wypłacona, to czy te datki, które otrzymaliście, będą zwracane, czy je państwo zachowacie? Proszę państwa, jeżeli chodzi o to, co zostało przekazane partii, w sytuacji, w której nie mieliśmy dochodów, to ja nie widzę w tej chwili podstaw do tego, żeby one miały być zwracane i komu zwracane. Przecież to były na ogół niewielkie sumy przez ludzi nam przekazywane. Sądzę, że to byłoby nawet traktowane jako w jakimś sensie obraźliwe przez nich, przynajmniej przez niektórych spośród nich, ale ja nie bardzo widzę tej perspektywy, którą pan w tej chwili rysuje. Tutaj chciałem tylko przypomnieć, że Kaczyński, gdy pierwszy raz zaczął żebrać o pieniądze dla partii od ludzi, których okradał notabene, zapewniał, że wszystkie pieniądze zostaną zwrócone. Taka wiarygodność Jarka. A co do Beci Oborowej-Szydło, która tak bardzo umartwia się zawartością lodówek Polaków, chciałem tutaj przypomnieć o wysokości nagród, jakie wypłaciła ministrom w swoim rządzie za rok 2017, kiedy to większość ludzi nie miało co do gara włożyć, kiedy już zaczęło rosnąć skrajne ubóstwo w Polsce, bo pewnie o tym też nie wiem, czy słyszeliście, że za rządów PiS-u rekordowo wzrosło skrajne ubóstwo. Taki dobrobyt był. Ale jeśli chodzi o nagrody, to bardzo skromne były, bo na przykład po
65 100 zł dostała Elżunia Respirator Witek, Radziwiłł Konstanty, Kowalczyk Henryk, Kępa Beata, Kamiński Mariusz, Jurgiel Krzysztof, Grubarczyk Marek, no i Gowin Jarosław. To było najniższe nagroda. To z tej serii pieniądze im się po prostu należały. Kolejna wyższa półka po 70 100 zł dostał Tchórzewski Krzysztof, Szyszko Jan, Rafalska Elżbieta, Macierewicz Antoni, Adamczyk Andrzej. Później wyższa półka 72 100 Ziobro Zbigniew, Waszczykowski Witold, Stężyńska Anna, Bańska Wiktor Gliński, po 75 100. Co oni są z tym 100 zł? Ale dobra. Po 75 100. Zalewska Anna, Morawiecki Mateusz, 82 100. Błaszczak Mariusz. Z dokumentów opublikowanych na stronach sejmowych wynika, że Becia Oborowa Szydło w roku 2017 roku otrzymała nagrody o łącznej wartości skromnie 65 100 zł. Niby złote, ale skromne. No i jeszcze jedną przypominajkę, bo myślę, że warte jest to przypomnienia wszystkim tym z PiS-u, oczywiście fanatykom PiS, twardemu elektoratowi, czy wręcz betonowi PiS. Chciałbym przypomnieć, dlaczego prąd, gaz są takie drogie. No tutaj, moi kochani, taka mała przypominajka. Lech Kaczyński wynegocjował w 2007 roku pakiet klimatyczny. Rząd Kaczyńskiego od 2015 roku nie zrobił z tym kompletnie nic. Zatem jakby ktoś miał pretensje, to proponuję udać się na Wawel lub na Nowogrodzką. Tak jak tutaj główny bohater Tusk według PiS-u na drzwiach od zamrażarki, uśmiechnięty Tusk. No ja wam powiem, że ja na swoich drzwiach od zamrażarki mam przyczepiony nie wizerunek Tuska, ale coś innego. Mam przyczepiony cytat z przemówienia na wiecu wyborczym Dudy, który chyba też bardzo pasuje do obecnej sytuacji. Więc drodzy pisowcy, może zamiast przyklejać sobie wizerunek uśmiechniętego Tuska, którego tak nienawidzicie, przyklejcie sobie właśnie cytat z waszego dyżurnego długopisa, który zajmuje Pałac Prezydencki. Pewnie da wam do myślenia, chociaż tak naprawdę szczerze w to wątpię. Także drodzy fanatycy, wyborcy PiS, może wyłączcie swoje telewizorki, a włączcie swoje mózgi, bo powiem wam, że to się sprawdza, jeśli się zaczyna używać mózgu, a nie się słucha i powiela bredni swoich pasterzy, ojców przewodnich, swoich guru. Tylko zacznijcie myśleć, zacznijcie analizować, zacznijcie porównywać. Zapewniam was, że to się sprawdza. Panie Boże, spraw, aby partia nasza do władzy wróciła. Módlmy się o to, żeby Polak nie wysługiwał się wrogom ojczyzny. Gdy wieczorne zgasną zorze, nic Tuskowi nie pomoże. Modlitwę moją zanoszę Bogu Ojców i Synowi. Dopierdolcie temu Tuskowi. Dla siebie o nic nie wnoszę, tylko mu dostajcie proszę. Kto ja jestem, Polak mały, mały, zawistny i podły. Jaki znak mój, krwawe gały, oto wznoszę swoje modły do Boga Marii i Syna. Zniszczcie tego skurczysyna, choć tak mówić nie wypada, tego Tuska, tego gada. Nam grozi utrata suwerenności. Moi drodzy, kończąc, podsumujmy.
pisowska wierchuszka zwołuje konferencję i krzyczy, że drożyzna. Odprawiają żałosny teatrzyk z lodówką. No i hejt na miarę piździelskich zmysłów. Tylko oni w tej całej swojej szopce przedstawieniu, żałosnym przedstawieniu zapomnieli dodać, że przynajmniej dzisiaj mamy niską inflację na poziomie około 4%. Gdy PiS przejmował władzę po pierwszej kadencji Tuska z inflacją 0%, poprzez swoje te piździelskie rządy PiS doprowadził niemal do 40% skumulowanej inflacji. I między innymi też dlatego dzisiaj odczuwamy jeszcze z tego skutki. Niska inflacja zwiastuje w niedalekiej przyszłości niższe ceny towaru, usług oraz stabilność ceny. Wniosek jeden, gdyby PiS nie rządził przez 8 lat, dzisiaj byłaby stabilizacja cen towarów i usług. Ale 8 lat nieudolności tej bandy złodziei, tego ich złodziejstwa, to jest, jakby nie patrzeć, naprawdę bardzo długo. Zresztą widzimy to na co dzień, jak teraz wychodzą jedna po drugiej, na jaką skalę oni kradli, na jaką skalę dewastowali nasz kraj. A co do Kaczyńskiego, co on może wiedzieć o zakupach? Co on może wiedzieć o cenach, o kobietach, dzieciach czy seksie? Mówię o seksie z kobietą, nie z facetem. Kompletnie nic. A co wie o Tusku? Może wiedzieć to, że właśnie Tusk powoli, sukcesywnie wsadza cię, Kaczy Bobku, właśnie do tej politycznej lodówki. No i obyś tam siedział, Kaczy Bubku, do końca swoich żywota. Już dość niszczyłeś Polakom życia i krwi. I mam szczerą nadzieję, że ten nowotwór na zdrowym ciele organizmu Polski w końcu zostanie usunięty, wyleczony, a Polska po prostu będzie normalnym krajem. Wystarczy tego ośmieszania kraju, dewastowania kraju i robienia tego typu politycznych szopek, o której dzisiaj właśnie wspominałem. No i tymi słowami pozwólcie, że zakończę ten nieplanowany materiał. Moje zaproszenie na niedzielny live jest jak najbardziej dalej aktualne o 18:00, także serdecznie zapraszam. A dzisiaj jeszcze w Sucharze Dnia wrzucę wam podsumowanie wypowiedzi pisowskich tus intelektu, bardzo głębokie myśli, bardzo głębokie wypowiedzi. Także polecam, miłego słuchania, miłego oglądania. Ja wam już bardzo dziękuję. No i do zobaczenia w niedzielę. Trzymajcie się, cześć. Nie, żeby sobie dziewczynka kupiła pigułkę i na wszelki wypadek na przykład zażyła 5 naraz. Chcemy przypomnieć o tym, jak wielkim zagrożeniem jest powrót rządów Prawa i Sprawiedliwości do władzy. Jeśli poprzecie Platformę Obywatelską, pomożecie sobie, pomożecie Polsce. Dziękuję bardzo. Wspólnie jebać PiS. Jebać PiS. Jebać PiS. Jesteśmy na tak. Widziałem tam pana członka. Prezes się nigdy nie myli, panie redaktorze. Po tych 8 latach waszych rządów to naprawdę i 20 nie starczy, żeby ten potworny bałagan, żeby tutaj gorszych słów nie użyć, naprawić. Podaż jest stosunkowo niewielka, no ciągle żeśmy nie minęli Gierka. Prezes się nie myli, nie wolno tak mówić. O, przepraszam. O Jezu Marian. Panie Boże, wybacz mi. Widziałem wiele takich
przechadzający się grup młodych, zakapturzonych ludzi, że pomyślałem sobie, że ta policja powinna być tam. Jeżeli chodzi o tego ojca chrzestnego, to jestem zdecydowanie przeceniany. Żadnym ojcem nie jestem. Jestem agentem północno-koreańskim. Daleko im do Napoleona polityki polskiej, jakim dla mnie jest pan prezes Jarosław Kaczyński. Wszczynam postępowanie ułaskawieniowe. Nie interesuje mnie prawo łaski, mnie interesuje pełne uniewinnienie przed sądem. Boże, w domu i takie prozaiczne rzeczy. Jest za zimno. Powinnam zrobić cieplej. To nie jest policjant, który przyszedł i przykręcił śrubkę w domu. Nie były ogrzewane, bo rura była zepsuta od kilku dni. To nie jest policjant, który przyszedł i komuś pomógł naprawić rurę przysłowiową. Dzisiaj otrzymałem informację od małżonki pana ministra Mariusza Kamińskiego, że pan minister Mariusz Kamiński, wobec niego został wydany nakaz sądu, aby został przymusowo dokarmiony, aby był przymusowo dokarmiany, albowiem stan zdrowia, w którym się znalazł, zaczyna zagrażać jego życiu i zdrowiu. Sąd nakazał przymusowe dokarmianie go. Ja jeszcze raz apeluję do pana ministra Bodnara, do prokuratora generalnego, aby się zastanowił nad sobą i nad tym, co robi. Dobra, panowie, jedziemy. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Francuzi mają takie powiedzenie, że jeśli klaun wejdzie do pałacu, to klaun nie stanie się królem, ale pałac stanie się cyrkiem. Prawda jest taka, że prezydent Duda jest najbardziej niezależnym od swojego obozu prezydentem, porównując z tamtymi innymi. Zaraz odwiozą mnie do Tworek. W naukę języka polskiego w Niemczech czy popularyzację polskiej historii. Premier Morawiecki może sobie opowiadać o wielkim namiocie, tylko dzisiaj, pół roku po wyborach, to jest namiocik. Zobaczcie na tę ich politykę. Ona jest bardzo sprytna. Chłopców w krótkich spodenkach. Chłopców w krótkich spodenkach. Chłopców w krótkich spodenkach. Chłopców w krótkich majteczkach. Co to za wyłączanie guzika? Pan może wziąć udział w familiadzie, może, panie przewodniczący, bo to co jest w ogóle? Co to za zwyczaj? Proszę pana, to nie jest... Tu nie trzeba klaskać, to smutne w sumie bardzo. Czy prezes Adam Glapiński jest prezesem apolitycznym? Z tej strony nie znam pana prezesa Adama Glapińskiego. Decyzje co do konkretnych spraw, które zapadały w Funduszu Sprawiedliwości poza jedną, podejmowali moi podwładni. To przecież tylko kilka osób robiło. To oni, to oni. Niech ministra Ziobrę wsadzą do więzienia. Wszystko mogę, Daniel Obajtek, przepraszam. Nic nie mogę, Daniel Obajtek, przepraszam. Rozmawiamy o pierdołach, niech się pan nie obrazi. Jak pan kupuje warzywa, to nie pyta się pan, kto ich zbierał. Ja nie wiem, gdzie jest Daniel Obajtek, ale wiem, gdzie powinien być. Może się pan domyśleć. Wczoraj też byłem, ale wczoraj też byłem na Podkarpaciu. To tańcz pan. No na co pan czeka? Tańcz pan. Nie będę tańczył. Powiedz mi tak. Masz kij i piłkę, nie? Razem kosztują złoty 10. Kij jest droższy od piłki o złotówkę. Ile kosztuje piłka? Jak wiesz, to się nie odzywaj. Wejdę ze stacji paliwa, byłem tam. Funkcjonariusze hot dogami po prostu się tam zajadali, a obok był ksiądz Olszewski z kajdankami. Bez migrantów będziemy głodować. Panie ministrze, od kiedy pan wiedział, że sędzia Schmidt jest szpiegiem rosyjskim? Ja, proszę państwa, o tym się dowiedziałem z mediów. Dowiedziałem się z mediów. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, do polityki sprowadziła mnie służba dla ludzi i mam bardzo wiele osiągnięć w tej sprawie. Przyznam, że trochę to drażni moją inteligencję. Putinowska szmato.
Tak, będziemy mieli coraz więcej bogatych ludzi w Polsce, którzy będą mieli swoje samoloty. Patriotyzm w biznesie jest to bardzo ciekawe pojęcie i bardzo ważne pojęcie, ponieważ powiem tak. Jak was złapiemy, to was rozjedziemy. Erst kommt das Leben und dann die Paragraphen. Praworządność w Polsce naruszana jest dopiero w tej chwili. Tak naprawdę. Wcześniej nie była. Wcześniej nie była, bo wcześniej wszystko było ustalone na demokratycznych zasadach. Oj tam, oj tam. Ostatnio pojawił się pomysł rodem z piekła. Byłam podrywana w Bułgarii przez człowieka, który według mnie był agentem. Komisja ustaliła to, co ustaliła. W Portniku jest taki, jaki jest. PiS się sypie, pruje jak stary gaciew. Kto winie? On milczy. Kto winie? Nie, on wzrusza się nagle w tym ciepłym lokalu. On biedny, on chory, on biedny, on chory, on biedny, on chory, on leży w szpitalu. Ja mówię, chłopie, coś się zrobił, spierdolu. A teraz go nikt nie szuka, kurwa, wszyscy stoją jak chuje. A może leży gdzie? Pan Marcin Romanowski nigdzie nie ucieka. Nie uważam nic. Nie uważam nic.